Ale jak odkrywasz, że jesteś miłością, energią, to kto się przywiązał? Forma się przywiązała. Program, umysł, który szukał miłości na zewnątrz. A ja kocham te istoty na zewnątrz. Kocham te ziemskie dzieci. Bardziej. Wtedy jak byłem z nimi, to nie było tej miłości. Były programy złości na pieniądze, złości, że budzą mnie, muszę wstać z nimi do pracy po nocce, bo spałem 45 minut. Potem do kumpla na budowę jeszcze. Potem tu, potem tam. Biegiem, ciągle biegiem. Ciągle w stresie, kawa, Red Bulle, Power Rangers, weekendy jakieś tam z chłopakami, żeby odreagować. Mogę być z nimi. Mogę przytulać ich, mogę chodzić po ich pokoju. Mogę przytulać ich w ich łóżkach. Robię to bez problemu. Cisza jest moim językiem. Także jak chcecie ze mną porozmawiać, jak chcecie ze mną pobyć, albo z innymi ludźmi, którzy się przebudzili, którzy powiedzieli coś, what's wrong with this world? Co jest z tym światem? Tam znajdziecie siebie. Nie znajdziecie Jarka P, czy tam innych ludzi, którzy się obudzili. Znajdziecie tam prawdziwych siebie. Co jest prawdą? Prawda boli. Prawda boli, że się traci bliskich, znajomych. Nie jesteś już w programach, w automatach. Widzisz, że musisz iść tam, gdzie jest najbardziej to potrzebne. I to nie jest informacja dla moich, dziwnie to brzmi, dla moich znajomych na Facebooku. To jest informacja, która na przykład ktoś nawet w buncie wyśle ten film, powie, zobacz jaki kosmita, zobacz jaki sekciarz. Przepraszam, wyjdźcie z tego krzesełka. Ej, pokażcie się im. Jak łatwo jest oceniać. Jak łatwo jest dawać te łatki. To umysł daje. Świadomość już nie daje łatek, bo wie, że to rani. Pozwalasz, znaczy zdejmujesz, tak jak Aladdin w filmie, Aladdin fajnie mówi. Moim trzecim życzeniem jest, żeby cię uwolnić. I on, what? Co? I Aladdin dostał nogi, ten nowy film z Willem Smith, Will Smith? Tak, chyba. Albo 1000 lat po ziemi, jak to uklęknij, do syna mówi. Oddychaj. Mówi, tato, jak się stałeś duchem? 1000 lat po ziemi. Ile filmów jest o przebudzeniu? Ale obejrzymy go, albo film Barbie, albo Avatar. Kto to pisał? Kto to napisał? Czy to napisała istota, która jest obudzona, czy to napisała taka ignorancka, która zniszczy świat, on pokaże, kurde, jak tutaj jest, jaka jest prawda w tym świecie. Czy dotknął tej prawdy i wrócił i mówi, no dobra, teraz pokażę światu w takiej ciszy. No i wchodzisz w ten awatar, że tu zasypiasz, tam się budzisz. Niełatwo jest obudzić się w tym świecie i żyć w nim, bo potem idziesz po takiej ścieżce swojej i mówisz o tym, co odkryłeś, a to ktoś ci wcina takie rzeczy. Największa cisza, kocham was w tej ciszy. Ci, co się nie odzywają, to już przerobione mamy ze sobą tematy i uzdrowiliśmy się w tych świadectwach. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Mógłbym tyle powiedzieć, tyle jeszcze, ale większość nie chce słuchać. Może chce słuchać. Mamy zamykać? Rolety opuszczają. 32 minuty. Dobra, kochani, kończę. Już nie w ciszy. W naturalny sposób. Bierzcie to jak chcecie. Nazwijcie to jak chcecie. Może dobrze jak Nordic White West
zniknie gdzieś we mgle albo rozpuści się w eterze. Nigdy nie powstał. Był tylko przez chwilę, bo biuro na łonie natury większości się nie podobało, było czymś niezrozumiałym. Bo ktoś jak się śmieje albo kulga się na trawie, to jest... Ale ja staję się dzieckiem. Zostawiłem te schematy dorosłego, te kozackie takie. Muszę być twardy, muszę, kurde, zrobić z siebie bestię, żeby wygrać w tym świecie. A ja wolę być najniższy. Wolę być nikim. Nie potrafię się tego bać, powiedzieć. Zeus mówi, kto w dzisiejszych czasach śpiewa, woli być nikim. Zamykamy się w tych złotych klatkach. Prawdziwym. Prawdziwie się śmiać. Może powiem wam na koniec, wiecie co, o zębach. Chciałem jako tu osoba fizyczna, jako imię i nazwisko, chciałem zabłysnąć. Uśmiech Hollywoodu. Bo nie dbałem o zęby. Szybko mi się psuły. I pojechałem do Turcji. Ale chcę wam to nakreślić, żeby tam było żadnych emocji, żadnych odczuć. Ja powiem to najdelikatniej jak potrzeba. I starajcie się zobaczyć, czy będzie ocena, czy nie. Byłem w Turcji i byłem na pierwszym spotkaniu 6 dni chyba. Nie, łącznie 9, to byłem 5, a później byłem 4. I nie miałem 7 zębów, wrzucili mi 7 implantów. No, ciekawe doświadczenie było. Ale było neutralnie. Poszedłem tam z taką fajną energią. Ludzie, jak tam byli na poczekalni, troszeczkę się bali, martwili i tak dalej, to po prostu w ciszy, w takim piciu tam tego czaju, co oni tam mają, ten czaj, herbatkę, no to byłem w tej poczekalni i czułem ten niepokój na sobie, ale dawałem temu taką akceptację, spokój i ci ludzie bardziej byli spokojni, bardziej byli odważni, ciutko odważni. No i co się stało? Wróciłem do Polski, wróciłem do Norwegii, po 3 miesiącach pojechałem kolejna wizyta. W ogóle połowy zespołu nie było, był inny zespół. I co się stało? Nie podam nazwy tej kliniki i tak dalej. Powiem wam, co się stało, co doświadczyłem. Byłem w jeszcze fantastycznej energii, bo ta energia cały czas ewoluuje. Ona tak jakby się samo napędzała, jakbym tam zrobił te perpetuum mobile. Ja już nic tam nie robię. To po prostu żyję. To zawsze żyło, tylko ja tam nie byłem w tym kołowrotku. Byłem w innym kołowrotku. Lęku, niepokoju, strachu, bólu, cierpieniu i poczuciu przynależności do grupy, do ludzi i tak dalej. I co się stało? Dostałem znieczulenie, chociaż chciałem się wystawić na próbę i powiedziałem, że mogę nie przyjąć tych przeciwbólowych. No dobra, ale oni powiedzieli, że nie. No i dostałem w pośladek, injection, pośladek, a potem chyba 5 albo 6 w dziąsła. Nie czułem, kurde, połowy twarzy. Większej. Dotykali tam mnie i tak dalej, no i cudownie. No i było to dziwne. Mówię, no dobra, nie czuję tego i tak dalej. No i lekarz, który był, dał mi cudowne doświadczenie. Od razu to wychwyciłem i leżąc na tym, od razu to wychwyciłem i spotkałem się z takim zderzeniem. Co jest? Dlaczego to jest takie niezrozumiałe? Ale byłem w tym obecny, bez reakcji. Po prostu pozwoliłem sobie być. Co się stało? Lekarz nie otwierał dziąseł skalpelem delikatnie i tak dalej. Czuł tą moją energię, a ja czułem jego energię. Nie były kompatybilne, były sprzeczne. Czuł do mnie wielką niechęć. Nie wiem, czy te energie czuły do siebie brak akceptacji. Może po prostu byłem tam doświadczeniem, ja tam pojechałem, teraz rozumiem cały proces. Przedtem tego nie rozumiałem. No i co się stało? I czułem wielki ból, wielką zmianę energii w ciele. Falowało to od stóp do głów. On rozcinał mi dziąsła wiertłem do zębów. I dawałem więcej akceptacji, więcej wdzięczności, więcej miłości. Nie potrafiłem tego zrozumieć. Mogłem powiedzieć, stop, przestań, zabrać mu rękę. Ale nie, byłem w tym
Cały. Energia się zmieniła na prawie chyba na całe popołudnie, cały wieczór. To było coś nieziemskiego. To było piękna sprawa. Dalej mam 2 zęby, czuję takie pulsowania i lekarze mówią, że tam może być stan zapalny, ale akceptuję to. Kocham. Nic nie zmieniam. Daję temu więcej miłości. Ale zaraz, jak to? Na sprawę, pozwijmy gościa. Leczmy się. Ja to przyjmuję. To jest dziwne. Przyjmuję to. Jak to można przyjąć? To można zaakceptować. Jak straciłem te wszystkie pieniądze, tam co miałem na przeprowadzkę. Tak jakby było podcięcie mi tego haka. Teraz zobaczymy, jak wyskoczy. Straciłem te pieniądze i była taka cisza, akceptacja i tak dalej. To znajomi napisali, to będzie długi proces, będziemy ich sądzić. Ja usunąłem to. To było fantastyczne. 0 na koncie. 0 na koncie. Ciekawe, co będzie. Ciekawe, czy zostanę zniszczony, starty z tej ziemi. Jestem strasznie ciekaw, już nie uciekam. Ja się poddaję. Dźwigałem tą zbroję, zrozumiałem, że kurde, ona była taka ciężka, kurde. Teraz jestem taki lekki, tak samo jak Bruce Lee, czy ktokolwiek, jak biegał na przykład z jakimś obciążeniem i potem to zdejmę tą kamizelkę piachu, czy tam ołowiu, to potem może się unosić się w powietrzu. To jest leciutki, jak baletnica. Whatever. Jest piękne. Już nie ma nawet jak opowiadałem tą historię, przywołałem to. To też mogło wam dać na przykład odczucia lęku, niepokoju albo złości. Nie miejcie. To znaczy, zobaczcie to, ale postarajcie się tak samo jak ja, pokochać i zaakceptować. To jest czymś niesamowitym. To jest fantastyczne. Oczy podobno, które płaczą, czyszczą się. Wydobywają to coś z ciała. Czyszczą się, oczyszczają się. Ale jak ktoś zapomniał, jak to jest płakać? Kto zapomniał? Jak to jest kochać jak małe dziecko? Wow, dziecko, wychodzimy z małym dzieckiem, kurde, idzie sąsiad, jest egzamin, jest test, teraz jak to widzę, to jest piękne. Teraz potrafię czytać ze wszystkiego. No kurde, z czego? No właśnie z czego? Jak idę i jest na przykład sytuacja, no jak byłem w Polsce i na przykład jest sytuacja, że idziemy i jest sąsiad, którego nie da, a dziecko się nie pyta, tata, ja mogę podnieść, mamo, ja mogę podbiec do tego dziecka, nie, ona biegnie do tego, widzi, bo sąsiad na przykład trzyma cukierki albo coś i biegnie do tego dziecka, a rodzice i nie wiedzą, dzień dobry sąsiedzie, dzień dobry sąsiadko, ale dziecko kocha, bezgranicznie, tak jak pieski. A jak ja jestem pieskiem, to wolę być pieskiem niż tym JP z tymi łatami z tego świata, który jak byłem mały, jak rosłem, to zostały mi je przyklejane, dawane w prezencie. Się utożsamiałem z tym. Byłem poczuciem winy, wstydem, lękiem, bólem, niepokojem, wrogiem. Świat był wrogiem. Musisz się bać tego świata. A teraz idę z otwartym sercem. Dźgajcie. Plujcie, rzucajcie. To jest piękne. To jest piękne. Oddać się. Zaufać i się oddać. Ciekawe, co się stanie. Wywalą mnie. Wow. Super. Bezdomny. Wow. Jeszcze bardziej super. A co wtedy dalej? Co wtedy? Nie będę miał co jeść. Jeszcze super. Wow, umrę. Jeszcze super. No i dobra, brakuje mu 5. klepki. Co nie? Mewa. To jest fajne. Ale wiecie co? To ja wolę tą 5. klepkę niż te
śliczne prawdy tego świata. Wolę ją. Nawet i tą sektę wolę, którą już mam przypisaną. I co jeszcze? I że upadłem na głowę. Albo jeszcze... Już teraz to biorę, wszystko. Już teraz... To jest najfajniejsze, że teraz już można obsypać to tam. Rzućcie największym hejtem. Wyrzućcie to, ja i tak dam temu światło. Akceptację, wdzięczność, miłość. Politykom daję miłość. Wszystkim, co tworzą wojny, daję miłość. Akceptację, wdzięczność. I teraz się zacznie. Jak ty to możesz dać takie coś? Jak ja ich... Ale właśnie potem są zawały, udary, choroby, leki. Ludzie biorą leki, piją wodę ogniste. To jest piękne. Do takiego stopnia. Cały czas dodajemy. Dlatego są aplikacje różne inne, tam sprzedaj to i tak dalej. Kupujemy coś. Nałogowo kupujemy i to potem leży w szafach, w piwnicach. Magazyny nawet trzeba wynajmować, płacić za te na magazyny, bo trzeba zostawić to. Jak ja już jestem spakowany do wyprowadzki. I tak naprawdę rozdam to albo powyrzucam, bo nikt tego nie chce. Ale fajne, bo nie chcą tej energii negatywnej, tej błąkanej, tej, jak to, syciarskiej. No i fajnie. Rozdam to, bo ja już to mnie więzi. Ja widzę, jakie to jest więzienie. Ja chyba wyjdę stąd i na okazję, tak jak takiego chłopaka fajnego podwiozłem, Turka. Zatrzymał się. Był normalnie podobny do byłej mojej partnerki, córki z chłopaka. Myślałem, że to on miał fajną opaloną cerę, miał fajną opaloną cerę i mówił, bo widać cera taka obcokrajowca i mówił po turecku i znał trochę angielskiego. Ja mówię, what are you doing here? On mi powiedział, że był na rundę, na wyspie Runda i z namiotem, że spał tam, że spędza czas ze sobą, że już jest 8 razy chyba, czy 4 razy w ciągu 8 miesięcy. Tak, chyba 4 razy w ciągu 8 miesięcy. Że podoba mu się Norwegia i miał plecak, 2 plecaki, jeden taki duży, jak ja go podniosłem, mówię, o kurde, porzuciliśmy go na pakę do samochodu. To mówię, z takim ciężkim plecakiem, to było fantastyczne. Pokazał mi, to był może znak, z plecakiem. Jak koziołek matoły, wezmę patyczek i ruszę w świat. Tak jak ten film, taki co ten chłopak potem umiera w tej przyczepie. Moja koleżanka Agnieszka wie, jak to jest jakoś tak... Jak patrzę na to swoje życie i na to życie tej imię, nazwisko i tego syna, brata, kumpla, kogoś, kogo można nienawidzieć albo obrzucać hejtem, to patrzę jakbym żył w takim życiu na początku sami swoi. Wróg, ale swój, nasz, na własnej krwi wyhodowany, ale wszystkiego mu zazdrościć, traktować go jak wroga. A w pierwszej części początek, jak jest pięknie. Wow, cudowne. Pierwszą część, jak obejrzałem, to nie mogłem się jej nie przestać naoglądowywać. Ja ją kochałem oglądać. Tak jakbym odkrył tajemnicę istnienia. To we mnie tak weszło. Pomógł temu Niemcowi tam, wypluł to jabłko i zrobił coś niemożliwego wtedy już. Albo siedział w tym więzieniu i tak długo siedział, aż ten teść zmarł. I jak fajnie powiedział ten prokurator, czy ten policjant, on powiedział, wiesz co powiedział? Wychodzisz na wolność. On w szoku był, ten Pawlak młody. Mówi, ale jak to? Mówi, zmarł teściu. A on mówi, to jak wychodzę na wolność? A on mówi, że przed śmiercią odzyskał świadomość i powiedział, że to nie ty go uderzyłeś i wpadł w śpiączkę, tylko koń go kopnął. To jest piękne. Dlatego ludzie w więzieniach, to oni... Tam są piękne dusze, które w programach od dzieciństwa, które były karmione nienawiścią i automat odpalił w odpowiednim czasie. Oni teraz
wiedzą, siedzą tam, wiedzą, odkrywają swoje, to nie jest kara. Niektórzy tam odkrywają swoje piękno. Albo przebudzenie, wejście w samadhi to jest coś takiego jak albo się zwariuje w tym świecie, bo potem widzisz te role, z którymi się utożsamiałeś. I to jest to piękno, że nie da rady już tego zatrzymać, tego procesu potem już nie da rady zatrzymać. Chcesz wracać, ale wracasz i cierpisz. Wracasz i chcesz wrócić i cierpisz. Tak jak ja byłem, nie opowiedziałem chyba w tamtym filmie, jak byłem u tej byłej partnerki na schodach. Miałem tą kartkę przygotowaną z tego 365 dni, z tego końca, że trzeba zawalczyć o swoje. I ona się cofnęła. I wtedy poczułem to. Byłem tam. Byłem w 5 minutach bardziej z nią, na schodach w rozmowie. Bardziej w przestrzeni, otwartej przestrzeni, bez ocen, bez wszystkiego. To było piękne. Ona mi powiedziała, to jeść do rodziny jest odpowiedni czas. No i poleciałem, mimo lęku, mimo strachu. Ale byłem z nią obecny, w pięknym czymś. Na końcu żeśmy się przytulili, to było piękne. To było coś pięknego i koleżanka napisała do mnie, mówię, pomóż mi ją odzyskać. Ona mówi, wiesz co, ona chyba ma kogoś. A ja mówię, wiesz co, jak ją poznałem, to powiem ci jedną rzecz, że ona po tym odejściu tego awatara, od zostawieniu, powiedziałem, jak się dusimy w tym wszystkim, kochałem bardziej i odszedłem, no to po tym to widziałem, co jej dała ta przerwa. I mówię, tej koleżance powiedziałem, że powiedziałem jej, że wiesz co, jak ją poznałem, to ona już to miała. I znalazłem to samo u niej na tych schodach. I mówię, nie wiem, czy potrafiłby to zrobić facet. Ale jeżeli tak jest, no to ja akceptuję. To była najfajniejsza rzecz pod słońcem. Dalej bardziej kochasz, ufasz. Nie jesteś zły na siebie, że odszedłeś. Nie jesteś zły na siebie, że ma kogoś. To jest piękne. To jest cudowne. Te emocje, ale są piękne. Zapraszam je. Spróbujcie przywitać się z emocją. Zobaczcie, jak to jest. Przyjdzie na przykład lęk. To już nie mówcie, ej, to nie jest moje, albo walczcie z tym. Przyjdzie na przykład lęk, bo jakaś informacja przychodzi. To spróbujcie zrobić coś fajnego. Zaproście go na kawę, posiedźcie z nim. Zobaczycie, co się stanie, jak ta iluzja tego lęku znika i przeradza się w informacje o was, o waszym pięknie. A jak nie przyjmujemy tego lęku, bólu, niepokoju, to nie jesteśmy w stanie. Jesteśmy patologicznie uwarunkowani od więcej. To umysł nam każe chcieć więcej. Ta koleżanka, która pokazywała mi, że się wyprowadza to ona mówi, a kupujesz rzeczy, kwiaty kupujesz, a się miałeś wyprowadzać. I zdałem sobie sprawę, kurde, no dobra, kupiłem takie ładne kwiaty, to za groszowe sprawy kupiłem, była promocja, nie, wszystkie inne kosztowały bardzo dużo, a te ceny były dla mnie. Żebym coś doświadczył, przyniosłem taką palmę daktylową do domu. Kupiłem fajną doniczkę, też w promocji. I to bardzo duży rabat był. I jak nawet nie wiedziałem, co kupuję. I jak się dowiedziałem, że to jest Feniks, się uśmiechnąłem sam do siebie. Teraz rozdam to wszystko. Nie chcę tego. Ja nic już nie chcę. Ten spokój, który znalazłem, jest lekarstwem na wszystko. Jeżeli dalej tam jest ocena tego imienia i nazwiska,
tej istoty, którą znacie. To też jest fajne. Jeżeli jest ciutkę niżej. A no dobra, oleję go. Pójdę do natury, pooddycham. Wow, to jest dopiero piękne. To jest lekarstwem. Prawdziwym lekarstwem, nie tym takim w kolejce, co trzeba czekać z tym sklepem z krzyżykiem i płacić zbliżeniowo albo gotówką. I ręce latają. Ale zapłacę. Już prawie tam nic nie ma, ale zapłacę. Bo zdrowie jest ważniejsze. I ciekawe, czy jest tam te zdrowie. Klient wyleczony, klient stracony. Ale całą zdrowie można odnaleźć w naturze. Ale nie mówmy im o tym. No jak? Biznes upadnie. Dlatego w tym filmie o kruganiu się napisałem, że system traci kontrolę, bo ludzie odeszli od telewizora, od lęku, niepokoju i weszli do natury. Kolaps systemu. Ale nie chcemy tego zostawić. Wiemy, jak to jest ważne, te rzeczy. Wiem teraz, co tak naprawdę jest ważne. O kurde, dobra. Znowu popłynęło. Z tym ważnym teraz. Zostawiam was. A co by było, jakbym powiedział teraz: nie, kochani, nie lubię was. Nie cierpię was. Jeszcze jakie słowa mógłbym użyć? Takich podkręconych. Chyba zostawmy te nie cierpię. Może będzie lepszym przekazem. Może powiecie: a, mamy go teraz! Sprzedał się! Wygrałem! Tak jest! Muszę przyznać wam rację. Właśnie wygraliście. Dziękuję za tą wygraną. Ja przegrałem. Jak to jest fajne uczucie raz przegrać. Całe życie biegłem, żeby wygrywać. Aż się mewy śmieją. Całe życie biegłem, żeby wygrać. To lotka. Idę z myślą, skreślam i tak nie wygram. Cały czas ta złudna nadzieja. A ta obfitość jest w was. I spotkacie ją na krańcu, na tym ostrzu, gdzie zaufacie, stoicie nad klifem. I akt wiary. I właśnie ja robię ten akt wiary. I dlatego to nagrywam, żebyście mieli świadectwo, co się stanie. Jeżeli jest taka możliwość, jeżeli nie, to też dobrze. I to jest właśnie to. To nie idźcie, to nie pójdziecie tą drogą. Zostańcie w tym wygodnym, bo w tym wygodnym właśnie jest. Nie można znaleźć prawdy. Dopiero jak wystawiacie na próbę. Co to jest ta duchowość? Jak się nie rozumie, to łatwo to nazwać, ocenić, rzucić hejt. To nie rozwój osobisty, kochani. Nie podniosę wam tam emocji, kurde, ruszyć, zrobić cele, pach. To jest zupełnie coś innego. Głębszego. To tak samo, jakbyśmy się topili wszyscy, albo może, dobra, powiedzmy, że ja się topię, to ciało się topi i w końcu mówi: a dobra, to poddaje się i opada. Ta woda cię wciąga do tego, na jakieś 2-3 metry. I patrzysz na lewo, na prawo. Czemu nie panikujesz? Czemu jest taka cisza? Co się stało? I machasz rękoma. I wychodzisz. I mówisz: o ja pierdzielę, nauczyłem się pływać. Ale jak? Jak panikuje się, to nie można się nauczyć pływać. Jak panikuje się, to nie można tego znaleźć. Jak się boi. I godzinka. Może rozbiję to znowu na 2 części, żeby to poszło w świat. Dla uszu, które chcą słyszeć. Dla uszu, które już chcą zostawić ten ból, niepokój, cierpienie, tą traumę, frustrację. To nie można leczyć traumy. Trzeba to zostawić, jak niepotrzebne ciuchy, jak plecak. A ja zostawiałem, cierpiałem w tym i zostawiałem. Cierpiałem i zostawiałem. Nie rozumiałem tego. Na początku szukałem winy, że coś ze mną jest nie tak.
A potem poznałem prawdę. I to jest moja prawda. Każdy ma swoją. Jest 8 milionów prawd, 8 miliardów prawd, której słuchać. Nie trzeba było wojny, żeby zdobyć pokój. Dziwnie się przyzwyczaić do tego pokoju. Dziwnie nauczyć się w nim kroczyć. Dziwnie siedzieć w tej ciszy. Ej, gdzie te gdzie te negatywne myśli? Weź mi coś podrzuć. Daj mi tutaj coś takiego, co szybko to stransmutuje. Daj mi to. Przedtem umysł był pełen wigoru, pełen energii. Z łatwością dominował. Nad tą śpiącą duszą. Z łatwością wciskał kity, w które wierzyłem, z którymi się identyfikowałem. Ale kto się identyfikował? To dusza identyfikowała się z tymi łatami, z tymi maskami. Teraz te maski opadły. Czuję wielką wolność. Się wyzwoliłem. Jak Eminem. Nie wiedział, jak wygrać tego, co oni tam śpiewają przy tym mikrofonie, te rapy, czy jak to się nazywa. To co on zrobił? Nie wiedział, jakiego argumentu użyć, tamten zaczął, on mówi, jakiego argumentu, pomyślał sobie, jakiego argumentu muszę użyć, żeby go przeskoczyć. Ale wtedy się poddał, nadstawił ten drugi policzek i powiedział wszystko o sobie. No i dlatego ja powiedziałem wszystko o sobie. Teraz wystawiłeś się na pośmiewisko. Serio? Piękne. Czemu nie czuję wstydu? Czemu nie czuję lęku, niepokoju? Czemu tego nie ma? Jeśli te filmy nie znikną z tego YouTube'a, z Facebooka, a ten awatar stąd zniknie. I tu nie mówię o jakimś tam zabijaniu siebie. Tu mówię o wyzwoleniu. No to jak wszyscy ci, co o tym wszystkim, jak zniknę z tych nagrań, z tego, raczej jak zniknę, już nie będę nagrywał, nie będę mówił tej nieprawdy, nie będę sprzedawał tej sekty w promocji, no to czy tego gangu, no to i będzie docierało to nie tylko do moich bliskich, nie tylko bardzo chciałbym, ale miłość jest, ona nie ma chcenia, nie ma lęku, niepokoju, nie ma przywiązania. No to jeżeli ktoś będzie chciał wchodzić w to, i to będzie po 10 latach dopiero, po 15, po 40, albo po 2 dniach, to będzie to waszym skarbem. Już nie chcącym coś ugrać, coś sprzedać. Tak jak Roman Nacht mówił, że miał kumpla, kiedyś słuchałem jego takiego nagrania na wideo, to mówił, że przed gościem mówi, że od razu mu dał lekarstwo, od razu, bez lekarstwa. Powiedział mu, zostaw to, a on mówi, miał pretensje, ból, żal, winę i tak dalej, a on do kogoś tam z rodziny, a on mówi do niego, zostaw to, a on mówi, nie, no tak to nie, a on mówi, miałeś mi pomóc, a on mówi, no właśnie ci pomogłem, a on mówi, nie, no dobra, to kiedy kiedy mi pomożesz, a on mówi, nie wiem, jak będziesz gotowy, mówi, możesz to zostawić już teraz, a mówi, możesz być gotowy za 5 minut, albo możesz wcale nie być gotowy, możesz zejść z tego świata i nie być gotowym, nie przebaczać, nie kochać, ale przebaczenie, jak ja przebaczyłem wszystkim, tym, którzy nawet źle o mnie mówią, źle myślą i tak dalej, no to miałem nie dość dobre te spotkania, no to ja z siebie uzdrowiłem, ja nikogo na zewnątrz nie uzdrawiałem. To jest właśnie to, że jeżeli na przykład są 2 osoby i ta czuje niechęć i ta czuje niechęć, no i ta wybacza
czy na przykład ta wybacza, no to jak ta wybacza, to ta jest wolna, a ta jest splątana, bo cały czas i nosi w tym plecaku tą jak to się nazywa, niewybaczenie. A te wybaczenie waży. Na przykład tak lęk, cierpienie, czy poczucie winy, czy poczucie żalu. Ale jak ja zostawiłem te wspaniałe istoty po swojej drodze, to ja zostawiłem, bo rosłem w tej świadomości. Nie mogłem rosnąć i pić piwa, czy robić libacje, czy na przykład, słuchać tych o przeszłości. No nie mogłem tego słuchać już. Ta dusza chce wyzwolenia, ona chce się odkleić od tego. A żeby się odkleić, to trzeba być ciszym, trzeba być cicho, trzeba iść to ludzie, którzy mówią, dobra, wiecie co, spędzam wakacje i zostawia rodzinę i on na 2 dni idzie do namiotu, ale to może i będzie tam będą niespodzianki, kurde, to partner mówi, a tam może być wilk, może być, kurde, jeleń, może kleszcze i tak dalej. I straszymy się sami nawzajem. Zawsze żeśmy to robili. A to nie o strach chodzi. Strach trzeba zostawić. Trzeba zaufać. I ta osoba, no dobra, i mimo tego i tak słucha tych ludzi. Co ty idziesz? Ty możesz zdradzić tam męża, albo możesz zdradzić tam żonę. Idziesz do tego lasu i co odkrywasz? Ciszę, spokój. Samego siebie znajdujesz. Widzisz, że możesz żyć bez telefonu, bez internetu, bez tego. Teraz mam przykład, nagrywałem trochę tych filmów i piszę, drogi kliencie, ma pan 100 megabajtów na tym. A ja patrzę tam 27 dni jeszcze internetu i mówię, po co mi te gigabajty? To jest informacja. Stop doing this. Przestań nagrywać. Przestań dzielić się. Już to zrobiłeś. Tak blisko, a tak daleko.